Dzień dobry kochani, witajcie w ten naprawdę zimny poranek. Powiem wam, że dzisiaj nie spodziewałam się, że jest tak zimno. Nie ma słońca, wiatr powiewa. Kurczę, kiedy to lato do nas przyjdzie, no. No nic, lecę. Chciałam się z wami przywitać o poranku, bo jest godzina 6:50 tradycyjnie, także ja uciekam. Zapraszam was na vloga i widzimy się, jak wrócę do domu. Słuchajcie, wróciłam do domu i mam tutaj paczki, więc będę rozpakowywać. Znaczy są dwie paczki. Jedną rozpakujemy sobie, tą z Rossmana, bo myślę, że jest ciekawsza, bo w drugiej jest zwyczajnie żwirek dla kota ze sklepu zoologicznego. Także ja was tu sobie stawiam. I tutaj nic nie ma, tutaj jest żwirek, ale bierzemy Rossmana. Także nie mam kiedy po prostu rozpakować tej paczki. Ona już tu stoi kilka dni, słuchajcie, ale tak się tu dzieje dużo, że nie ma kiedy. Zamówiłam dużo rzeczy takich do domu, dlatego że, czekajcie, sobie troszkę tu podwyższę, dlatego że wszystko mi się kończy, takie do prania, wiecie, do różnych rzeczy. Słucham? Będę ci podawać, dobrze? Będziesz tam stawiał? Bo ja się tu nie pomieszczę. No ja będę wyjmować, a ty będziesz odbierał ode mnie, dobra? Dobra. Wzięłam tak, Lenora dużego, poczekaj Juluś, poczekaj. Duże opakowanie kuleczek Lenora do prania. Jak już jesteśmy przy praniu, już nie wiem jak mam bo mi jest niewygodnie, słuchajcie. To 2 Lenory, płyny do płukania. Bez Lenora nie ma życia, po prostu nie ma prania bez Lenorka. Ale połóż tam to sobie, bo ci upadnie, kładź tam sobie, stawiaj. Dobrze? No, bo to jest ciężkie. Dalej idziemy z praniem, więc kapsułki do prania do koloru. I kapsułki do prania do bieli. Nie, to też jest kolor, sorry. Ale gdzieś jeszcze powinna być biel. Są. Są tabletki do prania białych tkanin. Także takie rzeczy. Dalej mamy zmywanie, czyli nabłyszczacz do zmywarki. Co jeszcze mamy? Folię aluminiową i folię spożywczą. Domestos, bo to jest bardzo dobry Domestos, zawsze go kupuję. Następnie mamy żele pod prysznic męskie. Żele pod prysznic damskie. Wzięłam sobie te olejki z Isany, bo lubię też czasem. I DAW. Proszę bardzo. Trochę tam dalej możesz sobie stawiać. Wzięłam sobie z Eveline coś na spróbowanie. To jest chyba jakaś nowość. Krem CC nawilżająco tonujący. Zobaczymy jaki on będzie. Od razu sobie go wyjmę z opakowania. Jakoś się nie nastawiam tam, wiecie, że będzie jakiś wow, ale może będzie fajny. Jeden fajny mają. Tylko już nie pamiętam, czy to jest podkład, czy krem BB, ale jest bardzo mocno kryjący, taki dosyć ciężki, bym powiedziała. Zobaczymy, jaki ten CC będzie. Tak, pasty do zębów dla Julianka. Pasta ortodontyczna dla mnie. Wkład mydła, żeby do pojemniczka wlać. Mydło do rąk. Ostrożnie. Jedna taka z Isany, nie, dwie. Pianki do golenia, nigdy nie miałam z Isany. Ja ogólnie nie używam już tego, bo nie mam takiej potrzeby, ale czasem coś tam, wiecie, trzeba. O, Ramonka. No chodź. To wzięłam takie właśnie tańsze z Isany.
I wzięłam sobie tą maskę z Neboa do włosów, ale w małym opakowaniu. Ona była w promocji, ja ją sobie wzięłam z myślą o jakimś wyjeździe właśnie, żeby nie brać tego wielkiego słoja, tylko takie małe opakowanie. I jeszcze wzięłam lakiery do paznokci, zwykłe, nie hybrydowe. Ale nie zobaczymy ich, bo są wszystkie w ciemnych buteleczkach, ale kolory macie tutaj, o, takie jasne, pastelowe. Także wzięłam sobie, zobaczymy, wypróbujemy. I to tyle jest z naszych zakupów. Zrobiłam prawie całe kółek. No, także teraz trzeba to wszystko pochować, posprzątać. No i tyle. Odezwę się, jak to ogarnę. Mama, nie. 널 바라보며 yeah. 하고 싶은 말 내가 너의 그늘이 돼줄게 언제나 편하게 기대도 돼 네가 원한다면 yeah. 내가 너의 곁에 영원히 Hello, hello, witajcie w nowym dniu. Nie miałam czasu się wcześniej przywitać, ale dzień dobry, ale jak mogliście widzieć, byliśmy w Ikei. Słuchajcie, no z tą Ikeą to różnie to bywa, bo tak w ogóle kupiłam truskawki i obieram, więc będę sobie do Was gadać. Byliśmy w Ikei zamówić meble, bo jak wiecie, szykujemy się do remontu już tak pełną parą, a na te meble to się czeka odpowiednio, więc chcieliśmy je już zamówić, ponieważ akurat byśmy zdążyli zrobić sobie ten remont i moglibyśmy mieć te meble, żeby przyjechały. No i pojechaliśmy sobie, powybieraliśmy te meble, no okazało się, że tego nie ma, tamtego nie ma i to nie to, że nie ma teraz i sobie poczekamy 2 tygodnie czy miesiąc, tylko tego nie ma w ogóle od dłuższego czasu i nie wiadomo, czy będzie. No i to mnie zawsze wkurza, bo jak się na coś nastawię, jak już coś wybiorę, to tego zawsze nie ma, już tak mamy kolejny raz. No ale przyjechaliśmy do domu, bo nam tam pani podpowiedziała, żeby może sobie skonfigurować szafę, na przykład Pax, podobną na wzór tych mebli. No mam i też rękawiczki. Bierzesz coś obierać? Tutaj wrzucamy, tak? No i przyjechaliśmy, skonfigurowaliśmy sobie, ale okazało się, że ta szafa Pax to jest tak niezbyt podobna do tych mebli, które my wybraliśmy jako zestaw i nam się to nie podoba. No może jest trochę podobna, ale jednak znacząco się różni i nam to nie podchodzi i zdecydowaliśmy się na szafę z zestawu większą, zmodyfikowaliśmy troszkę resztę mebli, żeby to się zmieściło na ścianie. No i okazało się, że część tych mebli, większość jest dostępna, nie ma tylko jednej komody. No i oczywiście zawsze czegoś nie ma. No ale może tą komodę uda się później domówić. W najgorszym wypadku zamówimy ją gdzieś indziej. No tylko czekaj, żebym nie ubrudziłam małpki truskawkami. Także teraz znowu Przemek pojechał drugi raz do Ikei już z tymi meblami wybranymi, które są dostępne i je zamówić. No i zapytać o tą komodę, czy będzie dostępna i kiedy. Zobaczymy. Najwyżej na razie będzie bez tej komody, a potem będziemy kombinować. Także mówię Wam, nawet zakup mebli to nie jest taka prosta rzecz, bo jak już człowiek się zdecyduje, jak już wymierzy odpowiednio, że mu się wszystko zmieści, to co potrzebuje, to nie ma mebli. Jak meble są, to się nie mieszczą wymiarami. Tylko bez rękawicy. Tak? Także zawsze coś jest nie tak. Zamówiłam już też kanapę kilka dni temu. Ale na kanapę bardzo, no ale poczekaj, przysuń się tam, o, na kanapę się bardzo długo czeka, więc no dlatego była już zamówiona. No i zobaczymy, jak to będzie, słuchajcie, ale takie perypetie, dlatego nie odzwałam się od rana, bo rano byłam z dzieciakami na angielskim, przyjechaliśmy z angielskiego, poszłam do warzywniaka, kupiłam warzywa świeże, truskawki i... Z kimś? Tak, z Tobą byłam. I pojechaliśmy do Ikei. Przyjechaliśmy z Ikei, poszłam do Biedronki na zakupy.
No i teraz dotarłam do domu. Zrobiłam pranie, właśnie je rozwiesiłam. I teraz ogarniam te truskawki. Znaczy już nie ma tu części tych truskawek, bo zaraz jak je kupiłam, to połowę zjedliśmy. Ale, bo ponad 2 kg tam było. Ale teraz resztę obieram i sobie zjemy. Uważaj, nie dotykaj ścian, ok? O tak, elegancko, bo po truskawkach to będą ściany niezłe. Także no cały dzień minął, po prostu minął. Jestem wykończona, jeszcze mam coś do zrobienia, do odsłuchania. Ojejku, mówię wam, jak już mam usiąść jeszcze wieczorem do tego kompa, to już naprawdę zasypiam. Wczoraj chciałam sobie poczytać książkę albo chociaż audiobooka puścić i słuchajcie, nawet nie byłam w stanie sobie puścić tego audiobooka, bo tylko przyłożyłam głowę do poduszki i ja już spałam. Jestem tak zmęczona fizycznie, mimo że nie pracuję fizycznie, ale mam taki natłok teraz. Tata przyjdzie. No za jakąś godzinkę. Godzinę? No. Serio? Najwyżej o tej porze to chce się słońce Tak, dać? tak. Mam taki natłok teraz wszystkiego, bo mam w pracy intensywne przygotowania do przeprowadzki. Jestem sama w pracy, bo jest sezon urlopowy i jakby troszkę tam tą przeprowadzką się zajmuję. No nie troszkę, tylko bardzo bym powiedziała. W domu remont, słuchajcie, no i trzeba normalnie pracować, więc no tak mnie to już przycisnęło. Nadmiar tego wszystkiego, że ja nie odczuwam stresu psychicznie, słuchajcie, nadmiaru wszystkiego w jednym czasie. Ja odczuwam to fizycznie. Mnie ciało odmawia posłuszeństwa. Ja jestem tak fizycznie zmęczona, jakbym, nie wiem, fizycznie pracowała. I po prostu tutaj też dużo robi taki, wiecie, deficyt snu. No, jakbym się wysypiała, to też by było inaczej. Ale właśnie bardzo mam takie zmęczone ciało, że ja tylko jak się położę, słuchajcie, to ja już śpię. Mnie nie trzeba dużo, naprawdę. I się wkurzam na to, bo nieraz chcę wieczorem, jak dzieci pójdą spać, coś jeszcze zrobić i już nie jestem w stanie, bo zasypiam. Także tak sytuacja wygląda. Ale chciałam wam dzisiaj jeszcze o tym powiedzieć właśnie. W tej Ikei nie nagrywałam, powiem wam, jakoś, dlatego że po pierwsze było dużo ludzi, po drugie ja byłam już tak zmęczona też, że już ledwo chodziłam. W ogóle nic nie kupiłam. Słuchajcie, pierwszy raz w życiu byłam w Ikei i nic nie kupiłam, ani nawet, nie wiem, jednej rzeczy, jakiejś, nie wiem, łopatki do kuchni czy kwiatka, nic. Po prostu pojechaliśmy tam tylko po to, żeby zamówić te meble, nie żeby chodzić po tej Ikei, bo ja jestem właśnie tak zmęczona, że mnie się nawet nie chciało. Mnie się o zakupach nie śniło, to tylko chodziło o to, żeby złożyć zamówienie, żeby już te meble były zamówione. Także taka sytuacja, więc nic nie nagrywałam, bo nie było co. No i teraz już właściwie wieczór nas zaraz zastanie. I tak to będzie. Chyba sobie dzisiaj, jak mi sił starczy, jakąś maseczkę na twarz nałożę, ale czy mi sił starczy, to wam powiem, wątpiłabym w to. Mam 3 książki do przeczytania, które bardzo chcę przeczytać. Znaczy mam dużo więcej, ale te 3 bardzo chcę przeczytać. Jedna z naciskiem jest takim większym, bo jest pożyczona, bo pożyczyłam od koleżanki. 2 kupiłam, a jedną pożyczyła mi koleżanka, więc jakby ona ma wyższy priorytet, bo ja nie lubię tak trzymać coś czyjegoś. Chciałabym ją przeczytać i oddać, ale powiem wam, że no nie wiem, czy będę wieczorem w stanie, bo ja normalnie mówię wam, że zasypiam. Także książki czekają w kolejce, ale jestem ich tak ciekawa, że no muszę zacząć w końcu czytać. No i tak sytuacja wygląda. Dzisiaj piękna pogoda, słuchajcie, ciepło, wręcz gorąco po tych zimnych dniach. Ja się bardzo cieszę, choć jest to właśnie takie niezdrowe, bo jest to taki duży szok. Jest taki przeskok, dzisiaj upał, wczoraj ziąb, nie? Więc no nie jest to fajne, nie jest to zdrowe na pewno. No ale zobaczymy. Z tego co widziałam prognozy, to ma być tak właśnie ze 2 dni takich upałów, później znowu ma być chłodniej, także ta pogoda chyba coś czuję, że w tym roku to lato to będzie takie mocno w kratkę. No ale zobaczymy.
jak to będzie i tyle. Dobra, słuchajcie, nie gadam, truskawki obrane, także ja już umyję je i będziemy sobie zajadać. Moi drodzy, ja już wieczorową porą montuję film, także będziecie mieli co oglądać, a ja chciałabym się z Wami pożegnać, zakończyć tego vloga, także widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, buziaki, pa pa!